Dzisiaj kolejny wspaniały przepis na przepyszne ogórki, paprykę i pomidorki. Taką sałatkę. Naprawdę wyjątkowa, kolorowa, smaczna. Jedna z najlepszych sałatek, jakie u nas są w spiżarni. Z daleka widać, kolorowa, piękna, smaczna. Naprawdę rewelacja. Wspaniały przepis, zobaczcie, z papryki, ogórków i z takich żółciutkich, małych pomidorków koktajlowych. Tak, ogórki, widzicie, takie niektóre mam przerośnięte, niektóre takie malutkie, fajne, zgrabne. Kroję sobie je po prostu 3 na pół, takie mniejsze, 3 na 4, jak są takie grubsze, widzicie, to można na 4 na pół. Jak tam uważacie, żeby było fajnie później wyłowić i zjeść. A więc ja biorę się teraz, widzicie, za robotę. O. I po kolei. Także ja sobie dzisiaj wszystkie te nasze ogórki dam po prostu na pół. Jak zobaczcie, ogórki pokrojone w takie połówki. Możecie jeszcze na pół je ciachnąć. Nie ma przeciwwskazań. Widzicie, ja dzisiaj dam takie troszeczkę grubsze. No i co, kolejna paprykę. Fajnie, jest takiej mniej więcej wysokości jak nasze ogórki. Nie jest taka mała, widzicie, pokręcona. O, no bo tak dziwnie to będzie to wyglądało. Dlatego ja wybieram takie dłuższe papryki. I zobaczcie, takie dłuższe papryki wycinam gniazdo. No bo przecież nie będziemy pestek zajadali. W tym gnieździe naprawdę, zobaczcie, mało jest pestek. Praktycznie, widzicie, w ogóle. Tu tylko na desce. I teraz tak, kroję sobie. O, jak widzicie, to białą możecie wyciągnąć, usunąć. I kroję właśnie w takie paski, mniej więcej jak grubość ogórka. Żeby to tak nam fajnie współgrało w tym naszym słoiku. Tych papryk, nie wiem, zależy ile chcecie, na 2 kg. To myślę, że 4-5 papryk w zupełności. Widzicie, wystarczy. Ja sobie tu przełożę tą paprykę. Jeszcze muszę jej dokroić, bo to będzie mało. Powiem wam szczerze, ja nigdy tak nie mierzę. Przeważnie pół na pół ogórki z papryką. Ale podczas układania, jak brakuje, to po prostu sobie dotnę takie paseczki. Możemy układać, widzicie, albo tak, albo tak. Jak będziecie chcieli, może będzie łatwiej i ładniej tak, widzicie. Czyli daję, widzicie, jeden ogórek, jedna papryka i tak, zobaczcie, na przemian kolejny ogórek i kolejna papryka. To taka troszeczkę, widzicie, jest zabawa. Tak wygląda nasz słoiczek. A ja upycham dalej. Zobaczcie, czas na te właśnie żółte pomidorki, na które czekaliśmy, na te koktajlowe. Dokładamy je na górę. No to będzie cała nasza przyzdoba. No pewnie takich jeszcze, widzicie, słoików, przetworów nie robiliście. Nie wolno ich dociskać, zgniatać. One mają, widzicie, tak być poukładane. O, właśnie tak. Żeby tak pięknie nam wyglądały. Zobaczcie, niewiele tu zostało do dołożenia. Pomidorki naprawdę będą pięknie wyglądały. Daję je na samą górę ze względu, że one po prostu zrobią się zbyt miękkie przy dłuższym gotowaniu. A wydaje mi się, że temperatura taka wyższa jest na spodzie słoika. Staram się nie pozgniatać. Widzicie, one muszą być tylko tak o, dociśnięte leciusieńko, żeby nam nie wypłynęły i po prostu ładnie się nam tutaj ułożyły. O, i tak wyszła nasza sałatka. Zobaczcie, jaka fantazja. No naprawdę, kolor przyciąga. Pięknie wygląda. Co tu dużo zachwalać. Naprawdę przepyszna, bardzo pyszna sałatka 3-składnikowa. Czas na zalewę. Zalewa u mnie jest tradycyjna, czyli taką jak zawsze robię do ogórków i do innych wyrobów, przetworów. Użyję dzisiaj domiarek takich szklanek. Zawsze wam pokazuję, tymi szklankami mierzę. Czyli dam 10 takich szklanek po 250 ml.
czyli razem 2,5 litra. Nie chcę mi się tego odmierzać, ale musicie mi uwierzyć, że tutaj jest 10 szklanek wody, 5 i kolejne 5. Widzicie? Tu jest 10 szklanek wody, 2 szklanki, widzicie, octu. Ja mam taki akurat, może trochę lepszy, kielecki, nie wiem, 10% spirytusowy, czyli dam 2 szklanki, czyli pół litra. No i zobaczcie, pół litra. To są szklanki, które mają 250 ml. O. Widzicie? Czyli tak, powtórzę, 2,5 litra wody, pół litra octu, czyli na każde 5 szklanek wody 1 szklanka octu. Stosunek 1 do 5. Na cukier, zobaczcie, ta sama szklanka, jeszcze mokra, ale to mi nie przeszkadza. Widzicie, szklanka cukru. O, żebyście tu mi uwierzyli. Mogę szklankę sobie wypłukać, pewnie brzydko to wygląda, ale robimy dla siebie. Cukier nie zostaje na szklance. O, dobra. No i to sól. Sól ja używam, zobaczcie, kamienną. Taką do przetworów, nie jodowaną, widzicie? I dam 3 łyżki. To są takie łyżki, widzicie? 3. To nie są te największe łychy, a nie te małe, normalne łyżki, takie jak do zupy używamy do naszych tutaj obiadów. O. Teraz należy sobie to wszystko wymieszać. Nieraz wam te zalewy tu pokazywałem. Co mi tutaj pływa. O. Naprawdę, jeśli nie dacie cukru, to muszę wam powiedzieć, że ta zalewa po prostu będzie bardzo kwaśna. Ja nie wyobrażam sobie zalewy właśnie bez cukru. Wiadomo, tej wody nikt nie będzie pił. I kolor i smak tkwi w zwykłej prostocie. Nic trudnego. Na pewno takie pomidorki każdy w ogrodzie was ma. Pomidory, ogórki. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę przepięknie. Co? Olej, widzicie? Koniecznie. Ja mam akurat taki słonecznikowy, pewnie lepszy rzepakowy jest. Po takiej dużej łysce, po 2, naprawdę musimy dolać, żeby ten olej zakrył całą na to powierzchnię. Naprawdę to jest w tym przepisie dosyć ważne. Ja sobie tu, widzicie, doleję. No i teraz cała taka, widzicie, wam się poduszeczka z oleju zrobiła. Taka warstwa ochronna, która da smak, ale dodatkowo zabezpieczy wam nam nasze tutaj przetwory. Warzywa. Do naszych warzyw dołożę korczycę białą. Nie dużo, żeby nie zdominować naszego tutaj smaku. Jak widzicie, po troszku do każdego jednego słoika dodam dziś laurowy. Dziś laurowy da taki specyficzny, fajny posmak naszym tutaj ogórkom, naszym słoikom, naszym warzywom. Także ile mam, to tutaj podokładam. I takie tu końcówki, zobaczcie. Ziele angielskie. Ziele angielskie dam po 2 ziareneczka. Zawsze to doda naszym przetworom fajnego posmaku. I co? Gwinty jeszcze muszę sobie tutaj, widzicie, powycierać, bo zawsze może coś się tutaj nam schlapało. Podejść tu nic nie podejdzie, bo warzywa grube, ale żeby chociaż przetrzeć dla samej zasady. I co? Zakręcamy nasze słoiki i zobaczcie, jak one pięknie tutaj nam wyglądają. Sałatka idzie teraz do pasteryzacji. Naprawdę musicie koniecznie ją zrobić. Garnek wyłożony ścierką.
Zobaczcie. Tak, żeby te słoiki nam nie tarabaniły. Tu pod spodem czasem zbiera się powietrze i słoik po prostu tarabani. Te powietrze podbija do góry. Także warto sobie, jak wsadzacie te słoiki, chwilę o tak przechylić, żeby te powietrze stamtąd wyrzucić. A ja mam taki, widzicie, duży garnek. O. I do tego dużego gara, widzicie, wchodzi dużo słoików. Słoiki zanurzone, widzicie, 2 cm od góry. No i tak, zobaczcie, słoiki pasteryzowały się 7, może 8 minut. I proszę zobaczyć, jak one wyglądają. Na razie są bardzo gorące, ale denka, widzicie, bardzo mocno nabrzmiałe. Także ja jak najszybciej muszę je z tej wody wyciągnąć. Pomidory na pewno się nie rozgotowały. I słoiki teraz trzeba, żeby one po prostu jak najszybciej sobie przestygły. I nasze słoiczki, zobaczcie, spasteryzowane. I to sałatka taka wyszła, bardzo ładna, kolorowa. Na pewno będzie smakowała rewelacyjnie. Jeszcze gorące słoiki. Nie można ich dotknąć. Pokrywki, zobaczcie, wybałuszone do góry, nie zaciągły. Surówka naprawdę przepyszna. Szkoda trzymać pustych słoików, kiedy można naprawdę je sobie zapełnić nawet takimi dużymi kawałkami warzyw. A zimą wszystko się zje. Pasteryzacja, widzieliście, 7-8 minut od zagotowania, a surówkę zrobiłem w pół godziny. Także zapraszam Was na kolejne moje filmy. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. No i co, do zobaczenia. Cześć.